Cześć, nazywam się Michał i mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Dzisiaj odpowiemy sobie wspólnie na pytanie, który kask na szosę będzie najlepszy. Kask integralny czy kask szczękowy? A na pytanie to odpowiemy przy okazji prezentując nowości Nolana na ten rok. Przy wyborze kasku motocyklowego warto odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Pierwsze, jak głównie spędzasz swój czas na motocyklu? I drugie, jakim budżetem dysponujesz? Wbrew pozorom to drugie pytanie nie jest tak bardzo ważne, bo nawet za kilkaset złotych znajdziesz homologowany kask motocyklowy, który będzie bezpieczny, w miarę wygodny. Są przeróżne marki obecnie na rynku i oferta jest ogromna. Dużo ważniejsze jest to, żeby kupić odpowiedni kask do Twoich potrzeb i do tego, jak spędzasz swój czas na motocyklu. Podam przykład, jeżeli kupisz lekki, wyczynowy kask torowy, który super wygląda, może okazać się, że na przykład ma gorsze wygłuszenie wnętrza. Z drugiej strony kask szczękowy średnio nadaje się na tor. I oczywiście jeśli od czasu do czasu jedziesz na track day czy na szkolenie, nie ma z tym najmniejszego problemu, ale generalnie regularne jeżdżenie na tor wyścigowy w szczęce po prostu będzie niewygodne i niepraktyczne. No to co? Lecimy z przeglądem kasków motocyklowych na szosę i zaczniemy sobie od sportowego, leciutkiego, karbonowego Nolana X804. I teraz taka ciekawostka, bo jeżeli jesteś zaznajomiony z gamą Nolana, no to ta X-Series dopiero teraz w tym roku się pojawiła. Wcześniej Nolan miał osobny brand X-Lite, czyli to był taki, powiedzmy, taki brand premium, trochę jak Porsche w grupie Volkswagena. Teraz te dwie marki zostały jakby jedną i kaski X-Lite zostały wcielone w Nolana jako X-Series, a najnowszym wcieleniem jest ten w pełni karbonowy Nolan X804 Ultra Carbon. No i pierwszym takim sygnałem, że to jest sportowy kask, będzie ten spoiler z tyłu, chociaż to jest kask premium, wyczynowy, karbonowy, leciutki, ale w gamie Nolana znajduje się dużo tańszy kask drogowy, też z takim fajnym, dużym spoilerem, czyli model N66 Sport, do którego zaraz wrócimy. Celowo wyciągnąłem tutaj tą N60, żeby pokazać Ci, że dwa kaski, które pozornie wyglądają na identyczne, mogą mieć zupełnie inne zastosowania. N60 Sport, o którym zaraz powiem nieco więcej, to jest integralny kask przede wszystkim szosowy, a X804 RS Ultra Carbon jest kaskiem, który ma cechy sprzyjające jeździe na torze. Teraz w detalu przejdziemy sobie przez cechy tego Nolana X804, czyli najbardziej wyczynowego, sportowego kasku w gamie. No i nie da zacząć się rozmowy o kaskach sportowych torowych od tego, z czego skonstruowana jest skorupa. No i skorupa kasków motocyklowych może być skonstruowana z przeróżnych materiałów, przy czym takim najlżejszym, najbardziej wyczynowym i przy okazji najdroższym jest karbon. I skorupa modelu X804, jak sama nazwa wskazuje, bo to jest X804 RS Ultra Carbon, jest w pełni karbonowa. Dzięki temu ten kask w takim wyposażeniu waży 1380 gram. No i czuć po prostu w rękach, że jest bardzo lekki. Takie drobne rzeczy, które sprawiają, że jest to kask wyczynowy, to na przykład mechanizm blokowania szyby, wymagany przez większość serii wyścigowych na świecie. Bardzo rozbudowana wentylacja. Na pewno kosztem wygłuszenia, bo kaski sportowe są nieco głośniejsze w środku. Nie powinno to przeszkadzać motocyklistom sportowym, którzy korzystają ze stoperów. No ale trzeba o tym pamiętać, że na przykład taki kask będzie ciut głośniejszy na zwykłym asfalcie niż nawet dużo tańszy kask szosowy. Kolejną ważną cechą jest konstrukcja wizjera. Ten wizjer tutaj jest dużo większy, po to, że jeżeli jedziecie na torze wyścigowym, jeżeli jedziesz na torze wyścigowym w mocnym złożeniu i jesteś nisko nad ziemią, no to żeby ten kask po prostu nie zasłaniał pola widzenia, więc taki kask na pewno będzie miał dużo większy wizjer. Jak jesteśmy już przy wizjerze, to taka ciekawostka, że to akurat jest dość nietypowe jak na kaski tego typu, takie wyczynowe kaski, że tutaj seryjnie mocowany jest pilnok. Moim zdaniem duży plus, ponieważ pilnok zapobiega parowaniu szyby. No i to tak samo może się wydarzyć na torze wyścigowym jak na asfaltowej drodze, zwłaszcza jak się mocno pocisz gdzieś przy dużym wysiłku fizycznym. Więc pinlock w standardzie duży plus. A jak już jesteśmy przy wizjerze, to świetną opcją jest to, że przy tym kasku dostajesz dwa wizjery, czyli ten
standardowy, przeźroczysty. No i miałem w gotowości wizjer, naprawdę wypasiony wizjer w kolorze takim, powiedzmy, oleisto-złotym. O, jest tutaj. Czy można sobie te wizjery pozmieniać. W przypadku tego kasku on jest dostępny w dwóch kolorach, ze złotymi elementami i z czarnymi. Jeżeli kupujesz kask z czarnymi elementami, to po prostu ten wizjer jest taki ciemny, jak przyciemnione okulary. No i taka mała gwiazdka dla osób jeżdżących po torze. Przyciemniane wizjery dostosowane są do montażu zrywek. Dobra, no to lecimy dalej przez funkcje, czy bariery takiego kasku super sportowego. Mała rzecz, a cieszy. Na pewno osoby, które dużo jeżdżą po drodze. Tutaj jest kanał do rurki Camelbaga, więc jeżeli w garbie aerodynamicznym masz pojemnik na wodę, to po prostu tą rurkę można przeprowadzić bezpośrednio przez kask. No i miejsce do wyprowadzenia rurki z drugiej strony jest idealnie tutaj przy ustach umocowane, więc super fajne i wygodne rozwiązanie. No i płynnie przechodzimy do wnętrza. Nolan posiada swój system szybkiego demontażu poduszek policzkowych. Bardzo przydatne i bezpieczne rozwiązanie. Wystarczy pociągnąć za te dwa czerwone paseczki, policzki wychodzą. Do tego wnętrze ma taki fajny zielony kolor. Ten zielony kolor wyściółki nie jest tylko dla bajery. Tutaj jest węgiel aktywny, więc jak pocisz się w trakcie jazdy na torze wyścigowym, no to te bakterie są neutralizowane przez ten węgiel. Bardzo, bardzo przydatna rzecz. Akurat w tym kasku Nolan oferuje system LAF, który pozwala wymieniać wkładki i dostosować kask do Twojej głowy, a w kaskach turystycznych Nolanach znajduje się podobny system regulacji wyściółki, który nazywa się LPC. I ważna sprawa przy tym kasku, do zapamiętania, bo zaraz przy Nolanie N60 będziemy o tym rozmawiać, czyli kaski wyczynowe, które jakby dedykowane są używaniu na torze, mają zapięcie 2D i to zapięcie jest wymagane także przez wszystkie organizacje sportowe na świecie. To jest proste i najbezpieczniejsze zapięcie z możliwych. Podsumowując, wyczynowy kask wykonany z karbonu, lekki, z rozbudowanym systemem wentylacji, z możliwością podpięcia Camelbaga, z wyściółką, która posiada aktywny węgiel neutralizujący bakterie. Wyściółka posiada regulację w razie wypadku czy niebezpieczeństwa. Tutaj jest system szybkiego wyciągania poduszek policzkowych. No po prostu wyczynowy kask do jazdy głównie torowej. Warto sobie tylko zapamiętać, że takie kaski wyczynowe potrafią być ciut głośniejsze przy jeździe na co dzień. Jeżeli korzystasz ze stoperów, żaden problem. No i druga sprawa jest taka, że bezwzględnie kask, który posiada karbonową skorupę, będzie po prostu droższy od zwykłego kasku integralnego. No jak już jesteśmy przy kasku, nazwijmy go zwykłym, czy mniej rozbudowanym, ale nadal atrakcyjnie wyglądającym, to płynnie przechodzimy do wspomnianego już modelu N60. No i pozornie podobny kask Nolana, czyli N60-6, bo to już jest kolejna generacja tego kasku Sport, czyli kask integralny, ale z przeznaczeniem do jazdy po szosie. Największa różnica to oczywiście materiał, z jakiego wykonana jest skorupa. Nolan wykorzystuje swój autorski materiał, który nazywa się Lexan. Także ten materiał spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, po prostu nie jest tak drogi jak karbon. Dowodem na to, że ten kask jest dedykowany mimo wszystko innemu motocykliście, jest to, że nie posiada on już zabezpieczenia przy otwieraniu szyby. Wbrew pozorom na drodze to jest dużo wygodniejsze, po prostu tą szybę możesz sobie w dowolnym momencie otworzyć, przymknąć, nie trzeba korzystać z tego czerwonego guziczka, który był w X804. No i Nolan N60 posiada wbudowaną blendę. Co ciekawe, w Nolanie ta blenda nie jest otwierana jednorazowo, góra-dół, tylko posiada kilka stopni otwarcia. Fajna informacja, Nolan N60-6 Sport w zestawie posiada też wizjer przyciemniany. No i kolejny duży plus przy używaniu takiego typu kasku na drodze, a nie na torze wyścigowym, jest zapięcie microlock, a nie 2D. 2D mimo wszystko zajmuje troszkę dużo więcej czasu, ciężej jest zapiąć, ciężej jest odpiąć ten kask. Microlock jest super wygodne i to też nie oznacza, że nie da się z takim zapięciem wjechać na tor. Oczywiście, że się da, tylko już nie wystartuje się z kaskiem z microlockiem w zawodach sportowych. Oczywiście wyściółka w N60 jest wyciągana, można ją spokojnie uprać. System wentylacji także jest bardzo rozbudowany. Czy jest kanał wentylacyjny na szczęce, kanał wentylacyjny na szczycie kasku tutaj, więc pod tym względem ten kask będzie bardzo, bardzo wygodnym rozwiązaniem, a nie da się ukryć, że jest praktycznie 3 razy tańszy od modelu X804. I N60 Sport, ten, którego mam tutaj,
ma ten bajerancki długi spoiler, tak samo jak nasz Full Carbon, ale już zwykła wersja N60, jeszcze tańsza, tego spoilera nie ma. Więc wszystko zależy tak naprawdę, jakie masz potrzeby. Czy potrzebujesz ten aerodynamiczny spoiler. W teorii stabilizuje troszkę głowę podczas szybkiej jazdy, w praktyce po prostu fajnie wygląda, jest bajera przed kolegami i koleżankami. To już zależy od Ciebie. A jak już jesteśmy przy fajnych bajerach i przy praktycznych rozwiązaniach, no to teraz ciężko by było nie przejść płynnie do kasków szczękowych. Płynnie przechodzimy do kasków szczękowych, czyli moich faworytów, jeśli chodzi o jazdę po szosie, bo w mojej opinii to najbardziej uniwersalne rozwiązania dla większości motocyklistów. No i o co chodzi z tym, że kaski szczękowe są tak praktyczne? Przede wszystkim możesz tą szczękę podnieść w każdym momencie do góry, złapać oddech świeżego powietrza, czy zjeść hot doga na stacji. Nie ma znaczenia, masz możliwość po prostu podniesienia szczęki i załatwienia jakichś spraw bez zdejmowania kasku. Najbardziej takim standardowym, popularnym rozwiązaniem jest szczęka właśnie podnoszona do góry, ale jak zaraz zobaczysz na modelu 120-1, czyli na najnowszym Nolanie szczękowym z gamy, ta szczęka może też trafić jakby na tył kasku. Na razie wróćmy sobie do tego bardziej klasycznego modelu N100-6, który posiada szczękę podnoszoną do góry. Super ważna informacja dla Ciebie przy zakupie kasku. Szukaj takiego kasku szczękowego, który jest homologowany bez względu na to, czy szczękę ma podniesioną, czy szczękę ma na dole. W przypadku Nolana kaski szczękowe posiadają właśnie homologację na to, bez względu na to, czy kask jest otwarty, czy zamknięty. Homologacja ta nazywa się P łamane przez J i osiągana jest dzięki zastosowaniu systemu blokowania szczęki w pozycji otwartej. Ten system otwierania potrzebujesz 2 palce, żeby szczękę otworzyć. W praktyce, jak jedziesz na motocyklu, nie jest to większym problemem. Można puścić lewą rękę ze sprzęgła, złapać po prostu szczękę i podnieść ją do góry lub w dół, więc żaden problem. Kaski szczękowe dedykowane są motocyklistom, którzy cenią sobie praktykę, no i producenci wiedzą, żeby w takich kaskach umieszczać praktyczne rozwiązania. Przykład Nolana N100, który posiada możliwość zastosowania dedykowanego interkomu Encon. Posiada też blendę przeciwsłoneczną z fajnym systemem szybkiego otwierania. Pyk. Wyciąganą wyściółkę i wygodne zapięcie mikrolok. N100 w standardzie posiada zamontowany pilnok, więc fajnie, że on tutaj już jest. Tak samo jak topowy model X804 posiada system, który pozwala dopasować wyściółkę do głowy. Wyściółka oczywiście jest wyciągana, można ją wybrać. Oczywiście wszystkie kaski, o których dzisiaj mówimy, spełniają najnowsze normy bezpieczeństwa, czyli certyfikację ECE 2206. W przypadku Nolana N100-6 tutaj jest też takie zabezpieczenie, które pozwala zablokować szczękę w górnej pozycji, że ta szczęka sama się tam samoczynnie nie zleci Ci na twarz. Więc tu mamy model N100, bardzo takie, bym powiedział, tradycyjne, konserwatywne i też sprawdzone rozwiązanie, jeśli chodzi o kask szczękowy. No a teraz przechodzimy do rozwiązania, powiedziałbym, takiego bardziej bajeranckiego, nowego. To też jest spora nowość w przypadku kaskach Nolana, czyli szczęka, która jest przykładana na tył kasku. To pierwszy kask z tego typu rozwiązaniem w przypadku gamy Nolana. Oczywiście inne marki też posiadają takie rozwiązania, więc jaki jest największy plus? No największy plus jest taki, że rozkład masy jest zupełnie inny. Ten kask po prostu nie ciąży tak na głowie, czy mniej ciąży niż takie klasyczne rozwiązanie szczękowe. A do tego, jak nawet widać, tego typu kask jest bardziej opływowy, więc jeżeli na przykład jeździsz dużo po mieście i nie chcesz mieć szczęki zapiętej, to ta szczęka gdzieś Ci tutaj nie będzie latać, nie będzie zawirowań powietrza w rejonie jakby czubka głowy, po prostu będzie bardziej komfortowo. Oczywiście ze szczęką z tyłu ten kask działa jak normalny kask. Można opuścić szybę, można opuścić blendę przeciwsłoneczną i mieć taki kask, powiedziałbym, prawie typu jet. N121, czy pierwsza generacja N120, także posiada blokadę już szczęki z tyłu, więc tą szczękę możesz zabezpieczyć, że nigdzie Ci nie ucieknie. Posiada wyciąganą wyściółkę, którą można wyprać. Posiada system regulacji wyściółki, żeby można ją idealnie dopasować do głowy. No i oczywiście posiada zapięcie mikrolok. Obydwie skorupy wykonane są z materiału Lexan. Obydwa kaski posiadają możliwość wykorzystania autorskiego systemu Encon, jeśli chodzi o interkom. I teraz tak,
Masz dwa typy kasków szczękowych, bardzo praktyczne i dla turystów, i dla osób jeżdżących po mieście, i dla osób jeżdżących po prostu po szosie. Problemów z kaskami szczękowymi nie ma generalnie większych, poza tym, że nie każdy lubi mieć mimo wszystko ciut cięższy kask, czyli tak naprawdę jeżeli odłożymy gdzieś na bok kaski typu jet i kaski otwarte, to do wyboru do jazdy po szosie masz dwa rodzaje kasków, kaski szczękowe i kaski integralne. Tak jak pokazałem na przykładzie tych kasków szczękowych, jest kilka ciekawych rozwiązań, bardziej klasyczne na przykładzie Nolana N100-6 ze szczęką podnoszoną tutaj po prostu do góry, no i takie bardziej nowoczesne na przykładzie tego Nolana N120-1, gdzie szczęka chowa się z tyłu. Kaski szczękowe, ich największe plusy to jest to, że są ultra praktyczne, wygodne i nadają się praktycznie jakby z mojej perspektywy na każdy typ motocykla. No ale nadal najbardziej popularnymi i najlepiej sprzedającymi się kaskami na rynku są kaski integralne. No i tutaj też mieliśmy dwa przykłady, czyli Nolan N60-6 Sport z dużym spoilerem aerodynamicznym, ale nadal z blendą przeciwsłoneczną, z wygodnym zapięciem, czyli to jest taki kask, który bajerancko-wyczynowo wygląda, ale będzie bardzo praktyczny. No i na sam koniec kask, od którego zaczynałem, czyli lekki, karbonowy kask, kiedyś X-Lite, a teraz jest to Nolan X804 RS Ultra Carbon, leciutki, wyczynowy kask do użytku przede wszystkim torowego. Moim zdaniem odpowiedź na pytanie, czy wybrać kask integralny, czy kask szczękowy jest bardzo prosta. 1. Jeśli jeździsz dużo po mieście, wybierz kask szczękowy. Szczęki są super wygodne, można się zatrzymać, podnieść szczękę, pogadać z kimś, zamknąć, pojechać dalej. Jeśli jeździsz na krótsze lub dalsze wycieczki, wybierz kask szczękowy. Szczęki są nadal wygodne, praktyczne i najczęściej kaski szczękowe posiadają dużo barierów typu możliwość wykorzystania zintegrowanego systemu interkomu. Jeśli jednak od czasu do czasu wpadasz na tor wyścigowy lub po prostu jeździsz dynamicznie, cenisz sobie niską wagę, opływowy kształt i najwyższą jakość bezpieczeństwa, to wybierz kask integralny. I tutaj rozwiązań też jest bardzo dużo, a jak pokazałem na przykładzie dwóch podobnych, a tak naprawdę skrajnie różnych kasków, te rozwiązania są w przeróżnych przedziałach cenowych. Pamiętaj, że zawsze możesz odwiedzić sklep intermotors.pl, gdzie jest bardzo szeroka oferta kasków, w tym kasków Nolana, a jeżeli rozmiar nie będzie idealny, to zawsze kask możesz odesłać i wybrać inny. I daj znać w komentarzu, czy wybierasz kask integralny czy szczękowy i dlaczego. Widzimy się w następnym wideo. Do zobaczenia. Hej!